Kreml wpada w panikę po nowym abordażu floty Widmo, a Polska w tym samym czasie walczy o bezpieczeństwo na Bałtyku. Amerykanie mogą rozszerzyć parasol nuklearny na kolejne państwa europejskie i energetyka może mieć tutaj ważne znaczenie. Do tego dochodzi fakt, że giganci naftowi ostrzegają przed niedoborami ropy na świecie. Jest 2 czerwca 2026 roku, nazywam się Wojciech Jakubik, a to jest codzienny przegląd informacji sektora energetycznego i paliwowego Energy Drink. Zapraszam. Partnerem kanału Energy Drink jest Orlen. Jak zwykle zaczynamy od informacji dnia. Furia na Kremlu po abordażu floty Widmo. Polska gra o bezpieczeństwo Bałtyku. Zachód wreszcie przestał się cackać, wywołując furię na Kremlu. Francuscy komandosi dokonali kolejnego abordażu na rosyjski tankowiec Widmo, obnażając bezsilność Rosjan. Moskwa krzyczy o piractwie, ale ten cios ujawnia coś znacznie większego. Agencja Bloomberg ujawniła, że budżet wojenny Rosji trzeszczy w szwach i zabraknie w nim nawet 3 bilionów rubli na działania wojenne. Francja zatrzymała kolejny tankowiec floty Widmo Rosji, nie oglądając się na gniewne pomruki Kremla. Rosjanie wpadają w panikę i oskarżają Europejczyków o nihilizm prawny. Jednak to rosyjskie tankowce wykorzystują luki prawne do omijania sankcji, a ich blokada to szansa na bezpieczniejszy Bałtyk dla Polski. 31 maja siły zbrojne Francji wspierane przez Wielką Brytanię zatrzymały na Atlantyku tankowiec Tagor płynący z rosyjskiego Murmańska do Kamerunu. Jednostka została zmuszona do cumowania we francuskim porcie. Tagor korzystał z fałszywej bandery i była to podstawa prawna do działania. Nie jest akceptowalne, aby statki omijały sankcje międzynarodowe, naruszały prawo morza i finansowały wojnę Rosji przeciwko Ukrainie, ocenił prezydent Emmanuel Macron, informując o akcji. Francja przewodzi w inicjatywie blokady tankowców floty Widmo Rosji. To 4. takie zatrzymanie od września 2025 roku. Rosjanie mają nawet ponad 600 takich jednostek, z czego ponad 400 jest już objętych sankcjami Zachodu. Operacja francuska została przeprowadzona w zgodności z prawem morza. Macron przypomniał, że jednostki floty Widmo stanowią także zagrożenie dla bezpieczeństwa żeglugi oraz środowiska, bo nie mają wymaganych dokumentów. Odpowiedź Moskwy to odwracanie kota ogonem. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow oskarżył Francuzów o piractwo, a rzeczniczka Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maria Zakarowa zarzuciła im nihilizm prawny. Oboje zasugerowali, że Rosja będzie chronić swoje transporty, a jej działania mogą być kosztowne dla handlu międzynarodowego. To kolejna zapowiedź zbrojnej eskorty tankowców floty Widmo. Taka eskorta uniemożliwiła w maju 2025 roku abordaż jednego z tankowców tego rodzaju przez siły zbrojne Estonii, nad którymi przeleciał m.in. myśliwiec rosyjski. Rosjanie naruszyli przestrzeń powietrzną NATO, by odstraszyć Estończyków. Odpowiedź na to wyzwanie jest kluczowa przez wąskie gardła logistyczne na Morzu Bałtyckim oraz w cieśninach duńskich. To nimi Polska oraz inne kraje regionu sprowadzają surowce spoza Rosji. Jeden incydent z flotą Widmo może im zagrozić. Po pierwsze, zdolności wojskowe Francuzów są większe, a po drugie, Rosjanie mają większy wpływ na sytuację na Morzu Bałtyckim. Ochrona tego akwenu przez państwa NATO wymaga zatem rozwoju współpracy, aby efektywność była podobna jak w przypadku Francji i Wielkiej Brytanii. Był to jeden z tematów obrad 23. Ministerialnej Rady Państw Morza Bałtyckiego w Sopocie z 29 maja. Skutkiem spotkania była deklaracja sopocka o tym, że, cytuję, flota złomu, jak nazwał flotę Widmo polski minister, to jedno z największych zagrożeń na Bałtyku. Kraje Rady podkreśliły przywiązanie do podstawy prawnej blokady floty Widmo. Cytuję, Rada potwierdziła niezmienne przywiązanie do prawa morza zawartego w Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza UNCLOS, w tym do swobody żeglugi. Czytamy w deklaracji sopockiej. Według uczestników spotkania priorytetem jest współpraca regionalna w ramach Nordycko-Bałtyckiej Ósemki oraz z Unią Europejską i o tym można przeczytać także w komunikacie. Natomiast flota Widmo Rosji eksportuje od 3,7 do 4,1 miliona baryłek ropy dziennie. Odpowiada ona za 65 do 70% całego eksportu rosyjskiego drogą morską. Blokada tych tankowców w połączeniu z sankcjami, jak cena maksymalna narzucona przez G7 oraz atakami Ukrainy na infrastrukturę eksportową biją w budżet Kremla. Obniżka wolumenu eksportu ropy zmniejsza przychody budżetu nadwyrężonego inwazją Rosji na Ukrainie. CSIS szacuje przychody ze sprzedaży ropy z użyciem floty Widmo Rosji na 87 do nawet 100 miliardów dolarów rocznie. Tymczasem według rewelacji agencji Bloomberg budżet rosyjski już nie wytrzymuje presji. Ta sytuacja miała wywołać rozłam na Kremlu, gdzie część oligarchów ostrzega Władimira Putina przed dziurą budżetową resortu obrony rosnącą do nawet 3 bilionów rubli w 2026 roku.
Presja z uwzględnieniem blokady floty widmo Rosji ma zatem sens. Kraje NATO na Bałtyku chcą iść za sukcesami Francji i Wielkiej Brytanii, by zabezpieczyć Bałtyk. Paniczna reakcja Kremla pokazuje, że działania przeciwko flocie widmo mogą być coraz skuteczniejsze. Czas na pozostałe wieści, na początek z Polski. Bezpieczeństwo ponad ideą. Polityka klimatyczna nie powinna polegać na wyższości moralnej. Ona polega na obniżce emisji, powinna spełniać swój cel. Lekcja z Ukrainy jest taka, że energetyka działa dobrze dzięki OZE i atomowi, powiedział wiceminister klimatu Krzysztof Bolesta w rozmowie z Polityką. Polski indeks. Warto połączyć indeks cen gazu z USA z rynkiem polskim i jednym ze sposobów mogłaby być oferta sprzedaży LNG na giełdzie, mówi prezes TGE Piotr Listwoń w podcaście Energy Drink, a więcej na stronie energydrink.today. Mały kontra duzi. Możemy zamiast jednego dużego bloku ulokować w Pątnowie lub Bełchatowie 4 do nawet 6 jednostek BWRX 300. Nie będzie to stanowiło żadnego problemu, twierdzi Rafał Kasprów z Orlen Synthos Green Energy. Ta spółka od małych reaktorów chce wziąć udział w grze o drugą lokalizację elektrowni jądrowej w Polsce. Teraz wieści z Europy. Wojna gazoportów. Premier Ukrainy poinformowała o zgodzie Litwy na długoterminowe wykorzystanie przepustowości gazoportu w litewskiej Kłajpedzie. Trwają rozmowy o kontrakcie długoterminowym na dostawy LNG. Rywalem jest planowany gazoport w Zatoce Gdańskiej. Amerykanie we Francji. Amerykańska spółka USA Rare Earth zainwestuje we Francji ponad 175 milionów euro do 2030 roku we wzmacnianie łańcuchów dostaw metali ziem rzadkich spoza Chin. To kolejna inicjatywa mająca zmniejszyć zależność Zachodu od Chińczyków. Gaz śródziemnomorski. Amerykański Chevron złożył wniosek o przejęcie 70% udziałów w bloku 10 złóż Grecji na Morzu Jońskim. Amerykanie liczą na eksport LNG z tych zasobów z użyciem gazoportów greckich. Odwierty mają ruszyć w 2028 roku. Parasol nuklearny. Według Financial Times USA rozmawiają o rozłożeniu szerzej parasola nuklearnego w Europie i umieszczeniu bombowców strategicznych w kolejnych krajach. Polska używa umów w energetyce do przyciągania Amerykanów do regionu. Zabiega też o udział w NATO Nuclear Sharing. Jeszcze wieści ze świata. Podział w Moskwie? Źródła Bloomberga twierdzą, że jest rozłam na Kremlu. Grupa oligarchów i minister obrony przekonują Putina, że Rosji nie stać na dalszą wojnę. Budżet zakładał, że skończy się ona w tym roku. Resort obrony ma mieć dziurę na 3 biliony rubli. Rura z Afryki. Nigeria i Maroko chcą zbudować gazociąg do Europy. Gazociąg Afryka-Atlantyk ma kosztować nawet 25 miliardów dolarów i doprowadzić surowiec do Maroko, skąd może być eksportowany do Hiszpanii. Umowa międzyrządowa ma zostać podpisana w tym roku. Zielony wyścig. Międzynarodowa Agencja Energii podaje, że inwestycje w energetykę odnawialną były warte w 2025 roku ponad 2 biliony dolarów. To 2 razy więcej od inwestycji w energetykę konwencjonalną, wartą wówczas ponad bilion dolarów. Groźba niedoborów. Spadek zapasów ropy na świecie grozi według ExxonMobil wzrostem cen baryłki do nawet $160. Chevron straszy przerwami dostaw w niektórych krajach. Na razie braki wywołane wojną w Iranie są maskowane uwalnianiem rezerw. Media irańskie informują zaś o impasie rozmów z USA. Brent kosztuje $94 za baryłkę. To wszystko w informacjach przedstawionych dzisiaj. Następna oczywiście już jutro, więc zapraszam Państwa serdecznie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Partnerem kanału Energy Drink jest Orlen.